To miejsce to nie jest zwykła góra. Góra Tomor. Spotkani Albańczycy powiedzieli tam dobre. Ale co to znaczyło? Nie wiedzieliśmy. Po prostu ruszyliśmy na jej szczyt. Nie mieliśmy pojęcia, że ta góra to coś więcej niż krajobraz. To miejsce, gdzie historia, religie i mity spotykają się ze sobą. Dotarliśmy na szczyt i wtedy poczuliśmy moc tego miejsca. Góra zareagowała. Niebo rozjaśniło się tęczą, ale nagle zakryło chmurami tajemniczą mgłą. Góra nie chciała nas wypuścić. Nasz skrót w dół zmienił się w pułapkę. Tknęliśmy. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W niniejszym odcinku zapraszamy do Parku Narodowego Tomor w Albanii. Ta góra od wieków budzi szacunek i owiana jest tajemnicą. Prowadzi na nią najwyżej położona droga w Albanii wspinająca się aż na 2416 metrów nad poziomem morza. To miała być zwykła podróż, ale góra miała dla nas inne plany. Na początku naszej wyprawy był kanion Holta. Cisza i szum wody. Tylko my, głęboka szczelina w ziemi. Tutaj zaczęliśmy rozumieć, że Albania to nie tylko góry i morze, ale też surowa dzikość ukryta w każdym jej zakątku. W drodze na południe zatrzymaliśmy się w mieście Tysiąca Okien, Berecie. To miejsce to zupełnie inna twarz tego kraju, pełna historii, kultury i niesamowitej atmosfery. Jego kamienne domy i dawne twierdze pamiętają jeszcze czasy, gdy historia była pisana mieczem i ogniem. Ale Beret ma jeszcze jedno. Jest bramą do góry Tomor. Legendarne miejsce, o którym słyszeliśmy, ale którego jeszcze nie rozumieliśmy. Gdy pytaliśmy o drogę, słyszeliśmy jedno. Tam dobre. Ale co to znaczy? Czy droga jest dobra? Czy to, co nas czeka na szczycie, ma w sobie coś więcej? Im wyżej jechaliśmy, tym bardziej mieliśmy wrażenie, że opuszczamy świat, jaki znamy. To już nie była zwykła droga. To był jak wjazd do innego świata. Wjeżdżamy na sam szczyt, 2416 metrów. I wiecie, czasami są takie miejsca, które czujesz, zanim jeszcze tam dotrzesz. Góra Tomor właśnie takim jest. To nie jest zwykły szczyt. To góra, na której spotykają się różne światy. Ludzie wierzą, że ta góra jest święta. Dla muzułmanów to miejsce pielgrzymek. Tu znajduje się grobowiec Abbasa Alego, świętego Bektaszytów. Każdego roku w sierpniu przyjeżdżają tu tysiące osób, by się modlić, składać ofiary i prosić o błogosławieństwo. Ale to nie tylko islam. Dawno temu Lirowie, starożytny lud tych ziem, czcili tu Boga Nieba. A chrześcijanie? Dla nich to góra to miejsce walki dobra ze złem. Podobno mieszkał tu anioł, który starł się z diabłem. I wiecie co? Stojąc tam, trudno nie poczuć tej energii. Coś w tym miejscu jest, czego nie da się opisać słowami. Może to legendy, może to tylko góra, a może coś więcej. Patrząc tam na świat, trudno nie poczuć, że to miejsce ma moc. Nagle pogoda zmienia się. Przyszły chmury i tajemnicza mgła.
Decyzja podjęta. Zjeżdżamy ze szczytu. Prosto w burzy na horyzoncie i tęczę. Jednak góra nie chciała nas jeszcze puścić. Rankiem bierzemy zlot w dół góry. Tu jest jakiś hardcore. Kamienie są mokre i ślizgamy się w dół. Skręcamy w nieprzyjezdną drogę. Utknęliśmy. Nasze makstraki fruwają, a dyfloki nie chcą się załączyć. Udało się wyjechać. Było stromo i ślisko, niestety deszczyk jak kamyczki zmoczy. To trakcja samochodu jest znacznie gorsza, więc musiałem jechać tyłem. Po mokrych kamieniach mocno pod górę. Widzieliście jak się tam zachowywało słabak, ale potem już jak się udało nawrócić, to do przodu na dwójce z reduktorem przy dużej prędkości jechać. Daliśmy radę. Jest! Czyli Święta Góra pokazała nam swoje moce. Boże Święty, chyba nie wygląda najlepiej. Wczoraj pokazała nam tęczę i zachód słońca, a dzisiaj nam pokazała deszcz, mokre kamienie i pionowy zjazd w dół. Mężu, ale tam ci walą po asfalcie. Forward walą po asfalcie, a my... Dołączymy się teraz do drużyny asfaltowców i Poczekamy. Jedziemy do łatwego kanionu na ludzika. na luzika. Do zobaczenia. Podróże uczą nas, że miejsca to nie tylko krajobrazy, ale historie, wierzenia i emocje, które one wywołują. Czasem to, co najbardziej zapada w pamięć, to nie widoki, ale sposób, w jaki dane miejsce na nas działa. Byliście kiedyś w miejscu, które sprawiło, że poczuliście coś trudnego do opisania? Podzielcie się z nami w komentarzach. Chętnie poznamy Wasze historie.